A gdyby o wyrzucaniu ludzi na Białoruś mówili nie ratownicy humanitarni, nie organizacje pomocowe, nie ja, a ważna polska instytucja państwowa, to co? Wtedy też nie wierzylibyście? Wtedy też nazywalibyście przedstawicieli tej instytucji przemytnikami, zdrajcami, kurierami? Rzecznik Praw Obywatelskich jest to instytucja, która z zasady nie podlega żadnym naciskom politycznym, która jest takim kręgosłupem moralnym i prawnym, głównie prawnym w naszym kraju. To taki bezpiecznik, który uruchamia się w momentach, gdy politycy, zwłaszcza ci rządzący, nadużywając swojej władzy, zapominają o podstawowych przepisach prawnych. Wówczas do gry wkracza Rzecznik Praw Obywatelskich, zapala czerwoną lampkę, jeżeli potwierdzi, że dane rozporządzenie, dane decyzje polityków są niezgodne z prawem i ostrzega. I tak właśnie Rzecznik Praw Obywatelskich od początku kryzysu humanitarnego informuje o łamaniu prawa na pograniczu. Wcześniej tym rzecznikiem był Adam Bodnar, obecny minister sprawiedliwości, który powołując do życia zespół śledczy, zespół prokuratorów, którzy badają łamanie przypadków prawa na pograniczu polsko-białoruskim, są poddani teraz olbrzymiej politycznej presji. Jest wiele głosów pojawiających się i mówiących o tym, że ten zespół nie powinien istnieć, ale wierzę, że minister Adam Bodnar nie pozwoli na to. Teraz nowy Rzecznik Praw Obywatelskich, no już w sumie nie aż tak nowy, wraz ze swoimi pracownikami regularnie przyjeżdża na pogranicze polsko-białoruskie, robiąc niezapowiedziane kontrole w placówkach Straży Granicznej. Ostatnia taka kontrola miała miejsce tydzień temu i co się okazało? Potwierdziło się wszystko to, o czym mówiłem ja i wielu ludzi związanych z działalnością humanitarną na pograniczu polsko-białoruskim. Straż Graniczna nadal wyrzuca ludzi do lasu, mimo tego, że ci ludzie proszą w Polsce właśnie tę Straż Graniczną o ochronę międzynarodową. Takie przypadki potwierdziła państwowa instytucja, Rzecznik Praw Obywatelskich. My od początku kryzysu na granicy polsko-białoruskiej jako przedstawiciele Rzecznika jeździmy tam regularnie, to znaczy od połowy 2021 roku, kiedy ten kryzys się rozpoczął. Jeździmy tam tym częściej ostatnio, odkąd funkcjonuje ta tak zwana strefa buforowa i latem nasiliła się liczba przekroczeń przez tę granicę. Byliśmy tam też ostatnio, zdaje się ponad tydzień temu. Odwiedziliśmy placówki w Krynkach, w Dubiczach Cerkiewnych i w Białowieży. Zwizytowaliśmy też, korzystając z kompetencji rzecznika, tę tak zwaną strefę buforową, gdzie obowiązuje zakaz przebywania osób postronnych. Jeśli chodzi o wnioski, no to mogę powiedzieć, że kontynuowana jest ta tak zwana praktyka pushbacków. Tutaj zasadniczych zmian w zasadzie nie mamy od początku tego kryzysu. No i ocena Rzecznika Praw Obywatelskich tej praktyki jest, mówiąc wprost, negatywna z tego względu, że te pushbacki, czyli zawrócenia do linii granicy osób, które przekraczają te granice z Białorusi do Polski w sposób nieregularny, odbywają się w oparciu o podstawy prawne, które są wadliwe. Otóż w skrócie te podstawy są dwie. To jest rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji, na podstawie którego Straż Graniczna napotykająca cudzoziemca w lesie po przekroczeniu granicy po prostu zawraca go z powrotem do Białorusi, do linii granicy. I wadliwość tego rozporządzenia w zasadzie nie budzi żadnych wątpliwości i wynika z samego faktu, że jest to po prostu rozporządzenie. W polskim systemie prawnym, w polskim systemie konstytucyjnym niedopuszczalne są ograniczenia w zakresie praw człowieka wprowadzane na podstawie aktów podustawowych, czyli na podstawie rozporządzeń właśnie. W związku z tym wadliwość tego rozporządzenia nie budzi żadnych wątpliwości. Jeśli chodzi o drugą podstawę prawną,
czyli artykuł 303b ustawy o cudzoziemcach. Na podstawie tego artykułu Straż Graniczna wydaje postanowienie o opuszczeniu terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zasadniczo w takich samych sytuacjach, to znaczy wobec cudzoziemców zatrzymanych po przekroczeniu granicy w sposób nieregularny. No i tutaj już kwestia wątpliwości jest troszeczkę bardziej złożona, ponieważ tutaj mamy ustawę, czyli spełniony jest ten warunek ustawowego ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw. Niemniej główny zarzut względem tej instytucji jest taki, że nie są do tego przepisu wpisane żadne gwarancje, które by gwarantowały, że nie zostanie naruszona tak zwana zasada non-refoulement w tych sytuacjach, w których zawraca się cudzoziemców do Białorusi na podstawie tego postanowienia. Zgodnie z zasadą non-refoulement niedopuszczalne jest wydalenie z państwa osoby na terytorium, na którym groziłoby jej niebezpieczeństwo. No, z powszechnie dostępnych informacji wynika, że Białoruś nie jest państwem bezpiecznym, w tym dla migrantów z państw trzecich. W związku z tym stanowisko rzecznika jest takie, że w obecnym stanie prawnym pushbacki dokonywane na podstawie tych podstaw prawnych, które miały je zalegalizować, jest po prostu niedopuszczalne. Nie powinny zawrócenia do linii granicy być wykonywane. Co więcej, bardzo często w tych sytuacjach prowadzących właśnie do zawrócenia cudzoziemca do linii granicy wątpliwości budzi procedowanie przez Straż Graniczną takich deklaracji, które cudzoziemcy składają o tym, że chcieliby ubiegać się w Polsce o udzielenie ochrony międzynarodowej, o udzielenie azylu. Może też pokrótce wytłumaczę, o co chodzi, dlaczego to jest takie ważne. Otóż mówimy o sytuacjach, w których cudzoziemcy, ci, którzy przekroczyli w sposób nieregularny granicę z Białorusi, w obecności Straży Granicznej składają takie deklaracje, że chcieliby w Polsce złożyć wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej. Po prostu chcieliby uzyskać w Polsce status uchodźcy. I przykładowo mówią w lesie, dajmy na to w Puszczy Białowieskiej, wobec służb, wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej mówią na przykład I want asylum in Poland w języku angielskim, co w sposób jednoznaczny sugeruje, że chcieliby złożyć w Polsce po prostu wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, chcieliby zostać w Polsce uchodźcami. W takiej sytuacji Straż Graniczna na podstawie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma obowiązek umożliwienia takiemu cudzoziemcowi złożenia takiego wniosku o udzielenie ochrony. Ten wniosek później trafia do szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, który będzie oceniał, czy nadanie statusu uchodźcy jest uzasadnione, czy nie. Jeśli jest, no to taka osoba dostanie status uchodźcy, względnie tak zwaną ochroną uzupełniającą, będzie mogła sobie tutaj zostać, żyć, korzystać z praw przewidzianych dla uchodźców właśnie. Jeśli nie, zostanie wszczęte wobec niej postępowanie powrotowe, które może ostatecznie zakończyć się deportacją. To, co jest ważne, to to, że na potrzeby tej całej procedury osoba składająca wniosek ma prawo do pozostania na terytorium Polski. To oczywiście nie znaczy, że ona tutaj zostanie na zawsze, natomiast na potrzeby tej procedury, no inaczej nie miałoby to sensu, tak? Bo cała ta procedura po prostu byłaby bezprzedmiotowa, jeśli po prostu można by takie wnioski ignorować i cudzoziemców od razu wydalać. Więc na potrzeby tej procedury, gdy jeszcze nie jest wiadomo, czy to jest faktycznie uchodźca, czy nie, czy na przykład może tak zwany migrant ekonomiczny, taka osoba może w Polsce zostać. I Straż Graniczna ma obowiązek przyjęcia wniosku i przekazania go po prostu dalej. Tymczasem mamy do czynienia z takimi sytuacjami, które obserwujemy od dłuższego czasu i te obserwacje mieliśmy okazję potwierdzić podczas tej ostatniej wizytacji, że w takich sytuacjach ten cudzoziemiec mówi, dajmy na to właśnie I want asylum in Poland, wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej. Jest to udokumentowane bardzo często, czy na filmiku, czy pisemnie, bo ci cudzoziemcy mają ze sobą pisemną taką deklarację przy sobie. Tacy cudzoziemcy są zabierani na placówki Straży Granicznej, gdzie dokonuje Straż Graniczna swego rodzaju weryfikacji tych deklaracji. Nie do końca wiadomo, na jakiej podstawie. I często okazuje się tak, że
taki właśnie cudzoziemiec, który wcześniej zadeklarował w sposób jednoznaczny i wyraźny chęć złożenia w Polsce wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, podpisał na placówce Straży Granicznej deklarację o zrzeczeniu się swojego prawa do wniesienia takiego wniosku, co w optyce Straży Granicznej skutkuje tym, że Straż Graniczna nie umożliwia mu złożenia tego wniosku i w dalszej kolejności zawraca go do linii granicy z Białorusią. Co ważne, dzieje się to bez świadków w zasadzie, ponieważ kolejną budzącą wątpliwości praktyką, która ma miejsce na pograniczu, jest bardzo często niedopuszczanie pełnomocników, przedstawicieli cudzoziemców do placówek Straży Granicznej. No więc w związku z tym mamy do czynienia z sytuacjami, w których mamy udokumentowaną deklarację takiego cudzoziemca o chęci o chęci ubiegania się w Polsce o ochronę międzynarodowej, po złożeniu której, tak jak powiedziałem, taka osoba już nie może być zawrócona na Białoruś. Później jest ona zabierana na placówkę Straży Granicznej, gdzie w niejasnych okolicznościach nagle wycofała się ona z tej woli, co uzasadnia jej zawrócenie. No i oczywiście to, co się dzieje na tej placówce, tego my nie wiemy, ponieważ tak jak powiedziałem, to się dzieje po prostu bez świadków. I w skargach do rzecznika w związku z tym pojawiają się w mojej ocenie bardzo poważne zarzuty, że na tych placówkach wobec tego może dochodzić do jakichś manipulacji wobec tych cudzoziemców, którzy nagle w niejasnych okolicznościach wycofują się z tego, co mówili wcześniej. Ja oczywiście nie przesądzam, że tak jest. Natomiast cóż, w sytuacjach, w których to się dzieje bez świadków, takie pojawiają się domysły, które są również artykułowane w skargach, które do Rzecznika Praw Obywatelskich trafiają. My nie jesteśmy świadkami tych zawróceń. Z tego, co jesteśmy w stanie ustalić z relacji i strażników granicznych, ale też osób, które miały okazję to obserwować, to wygląda to tak, że osoby czy z placówki Straży Granicznej, czy prosto właśnie z lasu, z terenu, są zabierane przez Straż Graniczną, zawożone po prostu w kierunku granicy. Teraz, jak wiadomo, na większości długości tej granicy znajduje się zapora, mur. W tym murze znajdują się takie furtki, które można otworzyć i przez te furtki po prostu cudzoziemcy są doprowadzani do tego, żeby przekroczyć granicę z powrotem na terytorium Białorusi. Co warto też wskazać, poczynić może takie zastrzeżenie, za tym murem jest jeszcze kawałek terytorium Polski. W związku z tym to nie jest tak, że osoba, która jest bezpośrednio za murem, jest koniecznie na Białorusi. Ta konstrukcja tego muru i jego położenie pozwala przejście także w polskim funkcjonariuszom w różnych sytuacjach, czy to żeby udzielić pomocy osobie, która jest po tej wschodniej stronie muru, jednakże już po polskiej stronie, czy żeby właśnie wyegzekwować zawrócenie na Białoruś. No więc my od początku tego kryzysu, od 3 lat, stanowisko rzecznika jest w tej sprawie w zasadzie niezmienne. Ono jest ponawiane regularnie na naszej stronie. Kierujemy wystąpienia do różnorakich organów państwowych odpowiedzialnych za tę sytuację, od komendantów placówek Straży Granicznej aż po premiera Rzeczypospolitej Polskiej. Myślę, że po tej ostatniej wizytacji również, nie myślę, a wiem, takie wystąpienie ponowimy jeszcze. Nie wiem do kogo to wystąpienie zostanie skierowane, nie chciałbym tutaj uprzedzać faktów, natomiast na pewno mogę zapewnić, że takie wystąpienie się pojawi. Skutki tych wystąpień, jak pan redaktor dobrze wie, są umiarkowane, ponieważ jak wiadomo, ta sytuacja zasadniczo się nie zmieniła od początku tego kryzysu. Natomiast
to, co jest istotne, to to, że rzecznik bierze też udział w postępowaniach sądowych dotyczących tej sytuacji. Rzecznik zainicjował postępowanie, między innymi, które doprowadziło już do wyroków nawet Naczelnego Sądu Administracyjnego, który stwierdził, że zawrócenia na podstawie tego rozporządzenia, o którym mówiłem wcześniej, są po prostu nielegalne. Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił również swoją opinię, tak zwaną opinię przyjaciela sądu w postępowaniu w Strasburgu, w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, w sprawie dotyczącej pierwszej takiej nagłośnionej sprawy na tym pograniczu, czyli osób, które znalazły się pod wsią Usnarz Górny w sierpniu 2021 roku. Ta sprawa trafiła do Wielkiej Izby Trybunału, czyli do jakby można powiedzieć najwyższej instancji w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. I cóż, zobaczymy, jaki będzie wyrok. Jakikolwiek by nie był, będzie to bardzo silna, bardzo silne. Zostaje mi tutaj wyrazić nadzieję, że polski rząd je wdroży. Podobnie zresztą jest z tymi wyrokami, które już mamy. One są jasne i po prostu czekają na wdrożenie. Zostaje mi zaapelować, żeby one wdrożone zostały. Maciej Grześkowiak z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich zwraca uwagę nie tylko na pushbacki, czyli nielegalne wywózki ludzi z Polski do białoruskiego lasu. Również twierdzi, że Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ma podejrzenia co do tego, w jaki sposób została wprowadzona w życie decyzja o utworzeniu zamkniętej strefy, tzw. strefy buforowej, do której nie mają dostępu postronne osoby. Strefa buforowa została wprowadzona w zasadzie rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji. Do wydania takiego rozporządzenia upoważnia ministra ustawa o ochronie granicy państwowej. I znów względem tego rozporządzenia można postawić w zasadzie dokładnie ten sam zarzut, co w stosunku do rozporządzenia, na podstawie którego dokonuje się tzw. pushbacków, czy też zawróceń granicy. Innymi słowy, mamy do czynienia z bardzo daleko idącym wkroczeniem w sferę konstytucyjnych praw i wolności człowieka, w tym wypadku przede wszystkim w wolność poruszania się po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które wprowadzane jest w zasadzie wyłącznie jednostronną decyzją, jednym podpisem ministra spraw wewnętrznych i administracji. Jest to sytuacja nie do pogodzenia z hierarchią źródeł prawa, która jest w Polsce, obowiązuje na podstawie po prostu konstytucji. Tego rodzaju ograniczenia tak naprawdę powinno się wprowadzać w drodze stanu nadzwyczajnego. Konstytucja przewiduje taki bardzo szczególny tryb w sytuacjach nagłych, nieprzewidzianych właśnie wprowadzania nagłych, wyjątkowych ograniczeń w korzystaniu z konstytucyjnych wolności i praw. Tutaj moglibyśmy dyskutować, jeśli to by się odbyło właśnie w takim trybie, czy te ograniczenia, które zostały wprowadzone, są proporcjonalne, czy też nie. Natomiast na pewno nie można tego robić w ten sposób, to znaczy jednostronną decyzją ministra spraw wewnętrznych i administracji. Od tego są stany nadzwyczajne. Ewentualnie moglibyśmy też rozmawiać o tym, czy ustawowe ograniczenia byłyby dopuszczalne. Natomiast na pewno nie w drodze rozporządzenia, gdzie robi to jednostronnie minister spraw wewnętrznych i administracji. Co do samej tej strefy, ona jest węższa, jak pan redaktor wie doskonale, od tej, która funkcjonowała wcześniej już w tym regionie. Ona ma co do zasady szerokość jedynie 200 metrów. Jest również krótsza, nie obowiązuje na całym odcinku granicy z Białorusią. Nie zmienia to faktu, że tryb jej wprowadzenia budzi daleko idące wątpliwości. Oczywiście wśród wielu tych nieprawidłowości i uzasadnionych podejrzeń co do łamania prawa na pograniczu polsko-białoruskim są też chwalebne wyjątki, kiedy to Straż Graniczna przyjmuje jednak te wnioski o ochronę międzynarodową cudzoziemców w Polsce, tych cudzoziemców, którzy głównie w obecności ratowników humanitarnych składają takie wnioski, bo jeżeli to się dzieje bez naszej obecności, to wtedy też niestety, ale często dochodzi do
tych pushbacków. Dzisiaj też trwa kolejny dzień poszukiwań zaginionego Egipcjanina. Te poszukiwania prowadzą członkowie Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego, Kasia Mazurkiewicz-Bylok. Ona tutaj lideruje temu ważnemu przedsięwzięciu. Dzisiaj też Podlaskie Ochotnicze Pogotowie Humanitarne w tych poszukiwaniach jest wspierane przez członków Fundacji Ocalenie. Dziękuję Ocaleniu za to, że też tutaj wraca na pogranicze, że bierze udział w takich akcjach, również udziela humanitarnej pomocy ludziom w lesie. To się nie kończy, a te nasze dzisiejsze spotkanie zamykam kolejnym apelem do premiera Donalda Tuska o to, by skończył z nielegalnymi pushbackami, bo pushbacki, czyli inaczej wywózki, oznaczają śmierć. Moją jedyną motywacją do tego, żebym głosowałem na ten rząd, było to, że posiadając wiedzę historyczną na temat procesów, które zachodzą w systemach autorytarnych i takich, które dążą do totalitarnych rozwiązań, po tym, co wydarzyło się tutaj przy tej granicy, wiedziałem, że następne w kolejności są już tylko obozy koncentracyjne. Mamy baraki dla imigrantów w Auschwitz, w Majdanku, w Treblince, w Sztuchofie. Mamy dużo baraków zbudowanych tu przez Niemców. Należy im założyć chipy, tak jak się pieskom zakłada, a tańsze jest oczywiście numery na lewej ręce wytatuować i wtedy łatwo się ich znajdzie. Czyli Polska będzie śmietnikiem, tak jak do nas przewozili tiry niepotrzebnych u siebie odpadów. Programy takie jak ten mogę realizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Dołącz do tego grona na patronite.pl/Czaban robi raban. Ten kanał możesz wspierać na portalach subpi.pl i Buy Coffee. Szczegóły w opisie filmu.